Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Jak widzicie, zaskoczyła nas przepiękna pogoda dzisiaj. Oczywiście żart, dlatego że najmocniej rozpadało się oczywiście wtedy, kiedy musiałam odprowadzić mojego syna do przedszkola, ale nie umknęło mi, żeby zrobić parę ujęć w tą deszczową pogodę i przy okazji przez to też przemokłam do suchej nitki, jak to się mówi. Tak, wszystko było mokre. Ale się rozpadało. Teraz troszeczkę jest mniejszy deszcz, ale słuchajcie, zakrycznie pada. Jestem cała mokra. Właśnie zauważyłam, że przez okna wpadał deszcz, więc mam też mokrą podłogę. Muszę to posprzątać. Więc zabieram się do roboty, żeby mi podłoga nie przesiąkła i żebym nie miała później problemów. I później po prostu do Was przyjdę. Jak tylko się ogarnę, bo mam nawet sukienkę całą mokrą. Więc się zbieram. Dzisiaj troszeczkę nietypowo będziemy robić makijaż przy oknie, w takim naturalnym świetle, a to dlatego, że chciałabym pokazać Wam, jak wygląda stan mojej skóry i o potrzebach skóry oraz na temat trendów w Korei, jeżeli chodzi o makijaż i ogólnie o pielęgnację. Dlatego, że od dłuższego czasu dostaję jakieś takie sugestie, nie wiem, komentarze na temat tego, czemu się tak świecę na filmach, czemu mam taką tłustą skórę, czemu świecę się jak psu. Wiecie, nie będę kończyć, bo to nie do końca przyjemny komentarz i porozmawiamy właśnie na te tematy, kiedy dostaję normalne, zwykłe, pytające komentarze, a czasami właśnie takie nieprzyjemne komentarze właśnie na temat mojej skóry. Jak wiecie już, albo nie, bo może jesteście tutaj nowi i ten film Wam się spodobał i chcecie zostać na dłużej, to Wam powiem, że mam suchą skórę. Miałam problemy z barierą hydrolipidową, z którą wyszłam. Oczywiście, tak jak każda skóra, też ma różne problemy z zapychającymi się porami, z wągrami, etc. Już nie będę na ten temat za dużo mówić, ale mój stan skóry jest taki, że bardzo mocno się poprawił. Dużo lepiej wygląda. Po drugie, mam bardzo suchą skórę. Dlatego ja używam mocnych kosmetyków nawilżających właśnie po to, żeby wzmocnić moją barierę hydrolipidową, ale też żeby w ciągu dnia nie czuć ściągania. Latem używam tych kosmetyków lżejszych, żeby właśnie też za mocno nie wycielać sebum, a zimą używam kosmetyków mocniejszych, dlatego że Korea ma zimę suchą, nie ma dużo opadów deszczu, przez co też to sebum mniej się wydziela i czujemy suchość na skórze dużo szybciej. Dobra, o co chodzi? Dlatego, że ja mam suchą skórę i ja nie używam kosmetyków typowo dla tłustej skóry, gdzie mogę przeciwdziałać wydzielania sebum. Dlatego też moja skóra się dużo szybciej wyświeca. Dużo szybciej mam taką błyszczącą skórę, mam ogólnie mój glow na twarzy jest widoczny nawet bez kosmetyków takich nawilżających, ale także bez kosmetyków makijażowych. On po prostu tam jest już naturalnie. Oczywiście każdy ma inny typ skóry też. Moja koleżanka, którą widzieliście może na Bori Beauty kiedyś, także tutaj na kanale, ona ma na przykład typ skóry, który się w ogóle nie świeci. Jest skórą matową. Ja mam skórę z naturalnym glowem i przez to, że mam też skórę suchą, dokładam dodatkowy glow poprzez kosmetyki. A czemu go nie ukrywam? Nie ukrywam moimi kosmetykami. Oczywiście od czasu do czasu sobie lekko przypudruję, żeby ten makijaż się dłużej trzymał. Nie używam też takiego typowego bakingu, tak jak na przykład w Polsce używamy i kiedyś był bardzo popularny. Są do tego dwa powody. Pierwszy, dlatego że jeżeli bym użyła taki baking, to moja skóra by się po prostu przesuszyła za szybko i po całym dniu noszenia makijażu po prostu wszystko bym miała takie ściągnięte na skórze. Czułabym się źle.
a ja po prostu potrzebuję porządnego nawilżenia, które jest przez cały dzień i się przez cały dzień utrzymuje. Jeżeli macie bardzo suchą skórę, to pewnie wiecie, o co mi chodzi. Druga rzecz, w Korei mamy inne trendy. Albo te trendy w Polsce także się zmieniają i właśnie idą w tą stronę bardziej glow, semi-mat. Ale w Korei od dawna istnieje trend glow albo semi-matu. To jest naturalny glow, który wyciągamy z naszej skóry, nawet na makijażu. W Korei nigdy, chyba nie kojarzę, żeby w ogóle kiedykolwiek był czas taki, że właśnie glow był wypchnięty przez baking, przez matowienie skóry. Tutaj skóra musi być ładna, naturalna. Ten makijaż ma wyglądać jak najbardziej jak nasza skóra naturalna, która lekko się wyświeca, dzięki czemu wygląda młodo. I jakie są jeszcze ważne aspekty tego, to właśnie nie zbiera nam się makijaż pod oczami, nie zbiera nam się makijaż w zmarszczkach, wszystko naturalnie wygląda. Minusy, że niestety po całym dniu noszeniu takiego lekkiego makijażu musimy w ciągu dnia robić poprawki. Dlatego też w Korei wymyślili Cushion. Cushion jest takim produktem, który w ciągu dnia możemy dokładać, nie musimy się martwić, jest taki kompaktowy, nosimy w ciągu dnia w naszej kosmetyczce, wszystko tutaj mamy do poprawek i tylko po prostu bierzemy, nakładamy, nie musimy się niczym martwić. Lustereczko jest, dlatego w Korei częściej makijaż możecie zobaczyć, jak Koreanki go poprawiają, a nie po prostu noszą tak, żeby się utrzymywał cały dzień. Mam nadzieję, że tą częścią filmu wytłumaczyłam Wam, dlaczego moja skóra często wygląda tak, jak w Polsce raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego glowu. Ja po prostu z powodów stanu mojej skóry oraz z tego, że trendy w Korei troszeczkę inaczej wyglądają niż w Polsce, moja skóra ma glow. Może wydawać się dla niektórych tłusta, nieprzyjemna, bo do czegoś innego zostaliśmy przyzwyczajeni, ale to, że Wam się coś nie podoba, to nie znaczy, że mi się też tak nie podoba. Mam nadzieję, że zrozumieliście i jeżeli będą jakieś komentarze, to po prostu wyślę Was do mojego filmiku właśnie o tym, żeby już nie strzępić sobie języka przy niektórych komentarzach, ale też, żeby inni mogli zrozumieć, dlaczego inaczej nosimy makijaż w Polsce, dlaczego inaczej nosimy makijaż w Korei, więc proszę. Dobra, tak dziwnie wyszło. Ja kończę mój makijaż. Właśnie montuję sobie filmik już na niedzielę, dlatego że troszkę zmieniam flow mojej pracy. Jak mam jakiś materiał na weekly vloga, to już chcę go zmontować, żeby płynnie to wszystko przechodziło, żebym po prostu później na weekend sobie nie zostawiała pracy. Zależy mi na tym bardzo, dlatego że czasami niepotrzebnie siedzę na kompie. Tym bardziej, że słuchajcie, chciałam Was poinformować o tym, że zmieniłam program do montowania. Miałam Premiere Pro
Premiere Pro niestety nie nadaje się na mój komputer. Możliwe, że przez to, że jest za słaby, a przeniosłam się na DaVinci Resolve i powiem Wam szczerze, jak na początku bardzo się bałam tego programu, bo DaVinci Resolve jest programem dla osób, które znają się na rzeczy. Naprawdę znają się. To jest program kobyła i nawet w tej darmowej wersji, bo jak na razie mam darmową wersję, zobaczymy, czy jeżeli bardzo polubię, jeżeli bardzo będę chciała się rozwijać w tym temacie, to chciałabym wykupić sobie taką subskrypcję. Z tego co widzę, to jest wieczna subskrypcja, więc ten program też nie jest drogi. Wychodzi moim zdaniem dużo taniej aniżeli byśmy mieli zapłacić za Premiere Pro, subskrypcję Premiere Pro, dlatego też ten program mi się wydaje lepszy, jest płynniejszy i pozwala nam na color grading, którego się właśnie w tym momencie uczę. Jak widzicie, staram się rozwijać w tym temacie, zobaczymy jak to będzie w przyszłości, ale troszkę się boję tego programu, bo obawiałam, raczej na początku był to taki strach, bo bałam się, ile zajmie mi montowanie tego w tym programie, ale okazuje się, że jest w miarę intuicyjny, różni się mocno od Premiere Pro, ma inne zasady, ale jak na razie przechodzi to w miarę płynnie, to przejście. Oczywiście, jeżeli będę miała problemy, to wtedy zawsze mogę jakieś kawałki zmontować w Premiere Pro i później dodać do DaVinci, ale jak na razie idzie całkiem nieźle. Jeżeli są jakieś problemy z kolorami, z muzyką, to jak na razie mi wybaczcie. Ja się po prostu uczę i liczę na to, że ta nauka przyniesie korzyści i ta praca będzie dużo szybsza, łatwiejsza i filmy będą wizualnie dużo lepsze. A wracając do tematu kosmetyków, to wybieramy się do nowo otwartego sklepu z kosmetykami przecenionymi. W ogóle jest to sieciówka, która jest także w innych miastach. Oczywiście, o matko, oczywiście w Seulu. Słuchajcie, jest jesień, a jak jest jesień, to oznacza, że jest multum owoców ginkgo na podłodze, na ziemi, dlatego trzeba uważać, żeby nie wdepnąć, bo będzie nieźle śmierdziało. No, okrutne to jest. No i postanowiłam, że chcę tam pójść, dlatego że on jest świeżo otwarty, więc powinny być jakieś promocje. Plus kończą mi się powoli kosmetyki do pielęgnacji dziennej, bo ja mam podzieloną pielęgnację nocną i mam podzieloną na pielęgnację dzienną. Nadzienna jest trochę lżejsza, nocna jest mocniejsza i też uzależnione jest to, czy mam w pielęgnacji użyte igły, czy nie. To myślę, że to jest normalne dla każdego, jeżeli ktoś używa takie składniki aktywne jak retinol, właśnie igły, to żeby pomóc zregenerować się, to używamy właśnie na przykład mocniejszego serum, mocniejszego kremu nawilżającego i ja właśnie w taki sposób testuję, robię, żeby moje, jakby to powiedzieć, moja bariera hydrolipidowa znowu się nie naruszyła i żebym była szczęśliwa, że moja twarz nie ma problemów. Co prawda ma problemy, bo każdy ma problemy, tak mi się wydaje, ale nie takie duże. Dobra, muszę zawiązać buta, bo mi się rozwiązał. A pozostając w temacie ginkgo i
uroków jesieni, to jak widzicie mamy już z tyłu tak zwane łapacze ginkgo, które mają zapobiegać właśnie usyłaniu naszej ścieżki pełną ilością bomb, które musimy unikać. I przy okazji też uchwyciłam pierwsze stanowisko z pumopang, czyli tym chlebkiem, rybką, którą możecie sobie kupić. Nadziewane są z tego, co najbardziej popularne, to jest oczywiście czerwona fasola, a druga popularna rzecz to jest siu cream, czyli krem taki ala budniowy. Przepyszny, ja uwielbiam najbardziej. Jeżeli Wam nie smakuje czerwona fasola, to na pewno siu cream powinien Wam zasmakować, tylko ostrzegam, jest naprawdę słodkie. Teraz tak przeglądam te maseczki, to większość O, jest Real Barrier, ale cena 20 000, więc taka okej. Z tego co patrzę, sporo jest produktów, które są z takich, wiecie, marek, których ja w ogóle nie kojarzę. Z tego co patrzę, bardzo dużo. Coś od Nixona, ale to jakieś małe próbeczki bardziej w stylu. Są Leadersy, ale Leadersy z tego co pamiętam były w tym Daiso po 5000. Tu są droższe. Są Essence z Nixona za 19 000, to nawet całkiem drogo. Widzę Innisfree z Tom Onion Gel Cream, ale to też taka malutka, malutka to jest pewnie dodatek. Rome and You, z tego co kojarzę w Olive Young można taniej, chociaż to chyba nie. To są tinty. Co? I powiem Wam szczerze, że nic ciekawego nie było. Ogólnie sporo takich marek, których w ogóle nie kojarzę. Plus do tego bardzo niszowe i wcale nie jest tak tanio. Tylko te mniej znane marki miały całkiem niskie ceny, bo 500 za maseczkę. To nie wychodzi drogo, no ale no te produkty ciężko określić, czy one są dobre, czy nie, bo też ciężko znaleźć je w internecie i to są bardziej produkty niszowe. Widzicie, bo tutaj też Rome End jest za 10 000, nie? Nawet taniej troszeczkę. Te same, bo tutaj kupuje się całą paletkę, to chyba wychodzi po 7 000. Właśnie bym musiała zobaczyć, ile tam było, bo już nie pamiętam, ale jest tu mniejszy wybór. Idziemy teraz do sekcji serum, bo muszę kupić sobie właśnie, tak jak mówiłam, serum i mam już wypatrzone Abiba, bo był przeceniony. A mówię o nie mają? Muszę się zapytać o to serum. Niestety nie mają, więc szukam kolejnego. Może tego Bip Lane kupię sobie w końcu. O, tu widzę, że też sprzedają Daily A Mask, które moja mama lubi, ale ja kupuję zawsze na Coupang, ale jeżeli byście chcieli wypróbować, to moja mama poleca różne. One są lekko rozgrzewające, nawet są kolorystyczne w kolorach.
Tutaj też bardziej, to są japońskie za to. Ok, udało mi się, mój mąż wysłał mi kod i mogłam na spokojnie zapłacić kartą, którą on ma na swoim koncie. Nie wiem, dostałam prezent, a mój mąż ma na swoim koncie. O, rozświetliły się światełka na uliczce na takiej, wiecie, imprezowej uliczce tutaj w Somion. Jest bardzo ona popularna i widzę, że rozświetliła się cała, bo ona się rozświetla właśnie na sezon jesienno-zimowy i bardzo ładnie to wygląda. Wow, efekt jest chyba mocniejszy nawet niż w zeszłym roku, więc polecam zajść tutaj. Zawsze wieczorem naprawdę ładnie wygląda, bo wszystko jest rozświetlone, taka bardzo pokazowa uliczka, jak wyglądają takie uliczki dla młodych w Korei. Mama, czemu nie pada? To dobrze, że nie pada. Ile może padać? Jak robię? Wiecie, jaki zawsze jest mój problem? Dlatego, że się bardzo dużo rozgaduję, a potem zaczynam wycinać sporo z mojego filmu, więc szybko chciałam Wam zrobić unboxing, co udało mi się kupić na zakupach, żeby zakończyć ten film i zakończyć też ten dzień. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostańcie na unboxingu, co udało mi się kupić. Tak jak ostatnio Wam wspominałam, to kończy mi się serum i zakupiłam sobie nowe. Wcześniej używałam Easyfree, o którym będę mówiła w kolejnym denku na moim kanale, a tutaj mamy zastępstwo, czyli Be-Plain. Myślę, że bardzo fajny. Już wcześniej myślałam o nim, żeby go kupić i mieć cały taki ampułkę dla siebie. Kolejny produkt to mamy PDRN od Mediheal. Jak tylko wyszedł, to chciałam go wypróbować, zobaczyć, czy będzie tak samo dobry, słuchajcie, jak ten od kogo? Oczywiście od mojego ulubionego CNP. I jeszcze dokupiłam sobie Wake Make i to jest brązowa eyeliner do oczu, dlatego że mój się skończył, a bardzo go lubię. Jeden z najlepszych eyelinerów. Kupiłam sobie czarny z innej marki i już nie jest taki super, ale to pewnie jeszcze kiedyś będę mówiła Wam o polecajkach i nie polecajkach z makijażu. I byłam też w Vintage, raczej nie Vintage Shopie, byłam w Lumpeksie i dorwałam kurtkę Vintage w kolorze takim, kurczę, buraczkowym mogłabym powiedzieć. Bardzo typowa kurtka, która była kiedyś ubierana. Myślę, że możecie ją kojarzyć. Ja zakupiłam ją właśnie po to, żeby nosić do sukienek krótszych, do jakichś krótkich spodenek. Taki mam właśnie plan. Zakupiłam też spodnie. Spodnie nietypowe, takie kuloty, które mają się kończyć tak przed kostką. Zapinane. Materiał bardzo fajny i przyjemny. Wydaje się to, że bawełna. I słuchajcie, ala eleganckie i one właśnie do jakichś kozaczków wyższych będą idealnie teraz nadawać się. I ostatni produkt, ostatni ciuszek to jest bluzka. Mi brakuje takich krótkich bluzek, które nie muszę ich wkładać w spodnie i właśnie tego typu bluzkę potrzebuję. Ja też jestem niska i wszystkie bluzki są produkowane dla dziewczyn wyższych. Dobra. Widzę, że już znowu się rozgadałam, więc chciałam tutaj Wam podziękować za to, że byliście. Dajcie znać, które ciuchy Wam się podobają, które kosmetyki chcielibyście zobaczyć, przetestować u siebie. A ja na pewno i tak zrobię moją własną recenzję. Dziękuję Wam bardzo, życzę udanego tygodnia i zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia. Pa!